uciekamy. Tak, podjęliśmy decyzję, pogoda się zmieniła, jutro cały dzień ma wiać. Teraz w sumie jest taki moment, kiedy nie sypie, no i ma się uspokoić wiatr trochę. Więc podjęliśmy decyzję, że uciekamy z Wardy. Jest godzina... 21:30. Ale tu nie ma co zostawać, bo jeszcze mogą drogi zamknąć albo nie wiem. Nie ma co czekać. Szkoda trochę, bo wszystkiego nie zobaczyliśmy. Nie zobaczyliśmy tego Drakara. Tak, jest taki lewiatan, Drakar, taka rzeźba. No nic, trzeba będzie do Wardy wrócić. No i też nie wszystkich murali. Jakby nie udało nam się wszystkich Nie wiem, zobaczyć. czy te murale są, czy ich nie ma. Może częściowo zostały zamalowane, chociaż jeden taki... Tego Marlona Brando nie znaleźliśmy. Po Chodziliśmy prostu nie wiem o co chodzi. chyba z 1,5 godziny tak szukaliśmy. Kilka innych znaleźliśmy, ale tego nie. Teraz pytanie, czy mamy się czuć pokonani przez Arktykę, że nie siedzimy, nie zobaczyliśmy wszystkiego tutaj, co byśmy chcieli? Chyba nie. Czy tak? Nie, no to taka może rozsądna była decyzja, chociaż zobaczymy jak będzie po drodze, ale wydaje się rozsądna póki co. Tak. No tak, gdybyśmy mieli dużo czasu, no to można by siedzieć nawet 2-3 Tak, dni. w następnych tutaj. godzinach trzeba było wybierać między bardzo silnym wiatrem, a Bardzo- bardzo silną śnieżycą. Tak. Chcieliśmy jeszcze gdzieś indziej podjechać, a nie tylko jakby siedzieć w Wardę i później już zjeżdżać prosto do Polski. No, tak. Chcieliśmy jeszcze po drodze polować na zorze między innymi i pokazać jeszcze Wam kilka miejsc ciekawych. Dlatego zdecydowaliśmy się. Jednak wyjechać z Wardy o takiej niecnej godzinie. Jeśli chodzi o porę dnia, to o 5 po południu jest dokładnie tak samo. No, nie ma to znaczenia naprawdę. Albo o 8 rano, więc... Może to jest właśnie to okienko pogodowe, które pozwoli nam przedostać się A z tego jakby z palucha. tego cypla Tak. takiego, tak, no, jak ktoś sobie wklepie w Google'a, gdzie znajduje się miejscowość Wardy, to będzie wiedział, o czym mówimy. Teraz jedziemy, tak sobie rozmawiamy, że północ jest masakryczna. Ta surowość tej północy, ta groza, Uczy pokory do natury. Fajnie, że doświadczyliśmy tej śnieżycy w tym Wardę, tak na piechotę, jak tam chodziliśmy po tym miasteczku. Ale niesamowite jest to było, że zmieniło się to w ciągu dosłownie 5 sekund. Z to takiego właśnie- jakiegoś śnieżyku lekkiego właśnie tutaj nagle, po prostu naprawdę z sekundy na sekundę, to było coś niesamowitego, jakby ktoś po prostu pstryczkiem włączył śnieżycę. Tak, i tak na razie ta północ nas tak pieści tą swoją okrutnością, może tak to nazwijmy. No, tak może to trzeba nazwać. Bo no, jak na razie jakby takich ekstremów nie doświadczyliśmy, a też nam pokazało po prostu takie liźnięcie. I tutaj trochę śnieżycy, tu trochę jakieś mrozy, to chyba jeszcze przed nami akurat. No, ale to jest nic, Tak. co mogłoby się wydarzyć. Tak, jakieś wichury, tak, to co musieliśmy się wczoraj chować, tak, w tym Kautokeino. Karaszok. W Karaszok to było rzeczywiście. Uczy pokory. Tak, człowieczek jest takim naprawdę nic nieznaczącym punkcikiem w tej całej północy. Jest zorza. No i co teraz? Tutaj raczej nie będziemy filmować zorzy, bo by nam wywiało, Wszystko by nam wywiało. łącznie z mózgiem. Z
spróbuję może postawić ten aparat i przez szybę zrobić zdjęcie. No, postaw tutaj. Okazuje, że mnóstwo rzeczy widzieliśmy po drodze teraz. Przy okazji tej ucieczki widzieliśmy zorze, widzieliśmy kościółek w Nesebi i widzieliśmy 2 białe króliki. Zające popularne. Zające. Przebiegające przez drogę. Owocnie. No i piękny księżyc się odbijający w Morzu Barentskim. No, dzisiaj miejscówka pod mostem. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Jest odcinek i wylądowaliśmy pod mostem. Wróciliśmy do Tana Bru. Widać. Dzień dobry. Dzisiaj odespaliśmy trochę, jest jakieś wpół do 10, więc nawet coś widać. Dzisiaj mieliśmy -10 w nocy. Minimalną temperaturę, teraz jest jakieś -3. Jesteśmy przy Tana Bru. Tutaj trochę cywilizacji. No to była dobra decyzja, żeby uciec, bo dzisiaj tutaj też ma wiać. Teraz tak troszeczkę powiewa tylko. No czasem trochę w jakichś porywach gdzieś vanem troszeczkę zakołyszę. Natomiast dobrze, że uciekliśmy jednak stamtąd. Byliśmy tutaj chyba jakoś w pół do 1. W sumie dojechaliśmy, ale tak z zorzami, z kościółkami. No ważne, że jesteśmy dzisiaj. Opuszczamy Norwegię. Trochę łezka wokół się kręci, bo bardzo lubimy tu przyjeżdżać. Ale jeszcze przed nami Laponia, bo to nie jest nasze ostatnie słowo. Staliśmy tutaj, takie miejsce jest z jakimiś takimi do grillowania miejscami. Oczywiście łazienka, a tutaj mamy dolinę rzeki Tana. No dobra, nie przedłużając, kolejny dzień, czas zacząć. Zmieniła się pogoda, jeśli chodzi o aurorę. I teraz się zastanawiamy, co zrobić, bo ten najwyższy indeks KP, który miał być jutro, 36, zniknął. Nie będzie, więc Nie 31. zniknął i to jest 5 teraz jakby, tak? Nie, jest 1. 1? No kurczę, to się zmieniło rzeczywiście. Więc z 31 jest 5. Chcemy gdzieś przeczekać, więc się zastanawiamy. Chyba pojedziemy do Inari i zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. A teraz podjedziemy, zatankujemy jeszcze w Norwegii. Pogoda się zmienia. Mrozy mają teraz nadejść podobno. To już przygotowana mata. Taka na drzwi. Szyba odmrożona. Dodatkowy patent właśnie na Arktykę. Podjechał pług zatankować. Nawet tutaj, no nie na tej najdalszej północy, mają masakryczne te pługi. Pół ciężarówki. Dzisiaj tańsza benzyna 19,19. Jest
11 z minutami. Zmierzamy w kierunku Inari. Niesamowite, już prawie ciemność. No nie no, w porównaniu z wczoraj, właściwie z ostatnimi 2 dniami, no to jest już widniutko. A tutaj nasza miejscówka. Jesteśmy w Finlandii, zaraz za granicą, w miejscowości Nuorgam i znajduje się tutaj wysunięta najdalej na północ restauracja w Unii Europejskiej. Mieliśmy ochotę spróbować czegoś lokalnego, ale niestety okazuje się, że restauracja w tym sezonie jest zamknięta dla gości indywidualnych. Tylko jest otwarta od czerwca do września, czyli latem. Restauracja przynależy do takiego dużego kompleksu, Holiday Village. tak, domki na wynajem, hytty, nie wiem jak się to nazywa w Finlandii, tak, ale domki taki, resort taki, bardzo kameralny oczywiście, natomiast no, teraz tylko na specjalne okazje, jakieś eventy, tudzież jakieś pewnie no, zorganizowane grupy wycieczki. Więc jedziemy dalej w kierunku Inari. Kolejny powód, żeby przyjechać tu latem.
Mamy dzisiaj tak. Jest godzina 16 w Finlandii. 12 km od Inari jesteśmy. Parking przy E75, ale tak nie od razu przy samej drodze, tylko kawałeczek. Jeszcze jeden braliśmy pod uwagę, ale okazało się, że tam tłumy ludzi. Tu mamy północ. Jeśli by była jakaś zorza, to coś tam powinniśmy zobaczyć. No dobrze, czas na obiadek i podjęcie decyzji co dalej. Za to tył Frydwana wygląda tak. Masakra. Chyba będzie trzeba odśnieżyć. Jednak. Nie spodziewałem się, że to jest taka gruba warstwa tego. Masakra. Bardzo gruba warstwa śniegu zalega na tych drzwiach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj śniadanko szwedzko-fińskie. Serek nasz ulubiony pieczony. Na chlebkach takich, w sumie Waza. U nas znana tylko firma Waza. Tutaj jest dużo więcej. Tutaj w sensie w krajach skandynawskich. Znanych jest taki Lexmans. A, tak. Z konikiem takim, my lubimy ten niebieski chlebek najbardziej. W niebieskim pakowaniu. A zresztą możemy Wam pokazać. No właśnie. Co będę opowiadał. No, dzisiaj poranek. Robi się coraz chłodniej. W tej chwili jest minus 11. Takie chlebki. Lexans. Przychodzą chyba chłody. Jedziemy. Chyba na pewno. Chyba Tak na patrzyłam w pogodę jutro minus 20. Jedziemy teraz do Inari. Znaczy, jak zjemy, oczywiście wypijemy smacznej kawusi. Też musimy jakieś zakupy zrobić lekkie, jakiś chleb i tak dalej. Jutro Sylwester, pojutrze sklepy zamknięte. I zmierzamy w kierunku drogi 955. To jest najbardziej dzika droga w Finlandii podobno. Urokliwa, przepiękna. Zobaczymy, czy się uda ją przejechać. Wiem, że ludzie przejeżdżają zimą. A teraz jeszcze chcieliśmy sobie zejść nad jezioro. Tylko ciemno trochę. Jest bardzo ciemno. Jest. Króciutkie jest tutaj to zejście, to może spróbować. No zejść, spróbujemy się przespacerować. Czy coś w trochę. ogóle będzie widać. A wiesz, co jest fajne? No. Ta cisza. Chyba to słychać. Tak właśnie łebasto nasze. Ale zaraz idziemy na jezioro. Łotewskie łebasto. Na razie mamy najchłodniej na tym wyjeździe. Minus 12 się zrobiło. Staliśmy, było minus 10. Ślady jakiegoś żyjątka. Chyba renifer z takimi paluszkami od raków. Widno. Oczywiście pojęcie względne. Niby 12 stopni na minusie, a wcale jakoś nie jest tak. Znaczy tak, ja nie odczuwam takiej No po bo prostu- jesteś ubrana w kurtkę minus 20. No to wiadomo. Masz drugie spodnie założone. Wełnianą Wiem, ale wiesz skórę. co, mam tylko rękawiczki takie wełniane. I jakoś, no tak, bo nie ma dzisiaj wiatru. Raz Ale nie mamy- jest jakoś tak w twarz, nie jest mi tak Bo zimno, nie ma wilgoci. Dzisiaj żeśmy nawet rozmawiali o tym, że no nie ma wilgotności tutaj, tak? Wszyscy, że w wanie trzeba uważać zimą, oczywiście trzeba uważać na wilgoć. Natomiast no, my mamy około 20 tam
7% zazwyczaj wilgotności. Nawet jak wietrzyliśmy wczoraj, zrobiliśmy przeciąg, to spadła wilgotność do 17%. Tutaj jest bardzo suche powietrze, no nie ma żadnego morza. No wiadomo, są jeziora, ale jeziora są zamarznięte na kość. Dobrze, Uzbrojeni. można wchodzić w zaspy. Się zapadłem po kolana. Czyli takie miejsce tego typu jak to z sauną, co byliśmy latem. To dopiero przed Wami ten film. Też taki domek tutaj widać, tak wygląda jak sauna właśnie, bo jest komin. No i nad jeziorem. Jezioro na pewno zamarznięte, że można wejść na nie, a nie będziemy ryzykować. Fajne to było, tak generalnie. Dobrze, że w ogóle mieliśmy jakieś stoptuty. Najlepiej by było mieć rakiety śnieżne. Stoptuty kiedyś sobie kupiliśmy, jak więcej po górach chodziliśmy. Także na szczęście chociaż to mamy. Druciarstwo. Nasz patent na zaniżający termometr. Spróbujemy go Właśnie, trochę. tu nie chodzi tylko o wskazanie temperatury. Jeśli ktoś przegapił, jakby, co nam się przydarzyło parę dni wcześniej, to chodzi też o to, jak później silnik pracuje i tak dalej. Cały łańcuch zdarzeń następuje później. Właśnie. I była już raz panika, że nie pojedziemy nigdzie dalej, więc... A już raz tak spróbowaliśmy, podziałało. No. Na razie i tak rozgrzewamy silnik, rozgrzewamy szybę, odmrażamy od środka. Tak, bo jest tak. Więc suszarka się w wanie przydaje. Takie przygody Rydwana. Sakra, przepięknie. Przyszedł czas, żeby użyć kolejnego naszego drusiarstwa na tym wyjeździe. No ale podpatrzone od Tak, takich co tu prawdziwków jeżdżą. jak jar na przykład. Tak. Kawałek maty. No o co z tym chodzi? No chodzi o to, że jadąc wpada zimne powietrze, prawda, do chłodnicy. No i przy takich dużych mrozach jest na tyle zimno, że po prostu chłodnica jakby, no, nagrzewnica samochodu jest po prostu za bardzo ochłodzona przez porywy wiatru, no i nie ma ogrzewania, no też jest za niska temperatura dla silnika. Tak. Mieliśmy starą kalimatę, karimatę w sumie. Jeszcze ona była używana, jak widać, do budowy, jakieś tutaj Do wszystkiego. do wszystkiego. Więc
To będą jej ostatnie chwile prawdopodobnie. Tak, w mroźnej Arktyce. Także taki design teraz będzie. Jeszcze trzeba trytki poobcinać. Tak, no niebiesko dzisiaj teraz będzie. Bardzo stylowo. No to co? Schodzimy nad jezioro. Nie nad, tylko... Na jezioro schodzimy w sensie. No to jesteśmy na jeziorze Inari. Trochę masakryczne wrażenie. Może nie ma co iść za blisko siebie. Szczególnie przy mnie. I jak jest? Śmiesznie. Jest taki dreszczyk niepokoju trochę. Nic. Idziemy przed siebie ku Księżycowi. Tutaj wyjdziemy za ten cypelek. No tak, tutaj są jakieś takie... Pewnie pokazują, że tu jesteśmy w Inari. Tutaj jest hotel. Jechaliśmy zrobić zakupy w sumie. A tutaj kupę skuterów śnieżnych. O, pomościk. Tutaj jest dosyć takie turystyczne miejsce. Prawdziwa błękitna godzina. No, Takie, bo nie widać tutaj na kamerze, ale takie prawdziwie pastelowe barwy na niebie. Niebieski i taki różowawy. to już właśnie nie wiem, czy to jest taka błękitna rzeczywiście, błękitna. No tak miało być chyba 10, 11, a potem drugi raz nie wiem, jakaś 13, 14, No to czy już może się jesteśmy mylę? po 11. Po 11? No to, tak, 10 po 11 jest. Wydaje, że mi się, że już A może była ona minęła, wcześniej? Tak. O, to widzisz. Ale jest pięknie. Ale właśnie i tak jest pięknie. No to, że nie jesteśmy gołosłowni, jesteśmy na jeziorze. Ono jest olbrzymie, więc można by iść i iść. No to jest godzina 12. Ruszamy w trasę 955. Przed nami podobno 160 km pustkowi. Trochę dreszczyk emocji jest. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Dojedziemy cali, zdrowi, bez uszczerbku i bez żadnych perturbacji dziwnych samochodowo-drogowych. Bo to zawsze trochę jest jednak wyzwanie. Jest minus 12. Cała ta podróż jest trochę wyzwaniem. Tak. Wiadomo, będzie jakiś dramat na drodze, będzie nieprzejezdna, to na pewno będziemy wracać, nie będziemy za wszelką cenę tam jechać. Dobra, w drogę.
jednak 955 póki co nas pokonała. Znowuż nam się wyświetliły błędy spowodowane termometrem. Skorzystamy z tego, że dzisiaj jest normalny dzień pracujący. Jedziemy 30 km do Ivalo, do mechanika. Miejmy nadzieję, że nam to zrobią od ręki. Jak coś, to jutro sobie wrócimy tutaj i przyjedziemy, bo zapowiadała się pięknie droga. Widzieliście renifery, no i w ogóle. Więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. No więc tak, odwiedziliśmy 3 warsztaty, w nich żadnym nie mają czasu. Błąd na szczęście się sam skasował. No spróbujemy wyczyścić styki, które są tu. To jest na pewno najczęściej to jest powodem. Zaśniedzenie dokładnie tych styków tutaj. Na tej stacji gdzieś tam kupiliśmy kontakt cleaner, czyli taki tak zwany kontakt po polsku. Zobaczymy, czy to pomoże, czy nie. No. Pytałem w jednym warsztacie, czy mógłbym wjechać, żeby tego na mrozie nie robić, ale jak widać, Nie da się. nie da się. No i miny znowu nie tęgie. Co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, nic to nie dało, więc nie wiem, albo jest zaśniedziały styk w lusterku, którego nie mogliśmy zdjąć. Wystarczyło, że pękło, więc teraz czeka nas 7 lat nieszczęść. Przynajmniej mnie, bo to mnie pękło. Termometr wariuje. Jak dochodzi do minus 40, to oczywiście klimatyzacja się wyłącza. No jest to samo co zawsze, nie? Natomiast no tutaj jest teraz dzisiaj ma być minus 22, w tej chwili jest minus 14. Jesteśmy na Sariselce, więc fajne miejsce. No w każdym razie musimy zjeść obiad. Zostaniemy tutaj. No i będziemy musieli podjąć decyzję, chyba będziemy powoli zjeżdżać. Trochę bez sensu, bo prom mamy dopiero na 4 kupiony. Bo tak żeśmy planowali. Z wyprzedzeniem kupiliśmy, ale jest bezzwrotny bilet. Wytaniamy oczywiście. Chyba jak każdy. Przede wszystkim no tą słynną 955 odpuszczamy. Bo tam się na pewno nie będziemy pchać, no, jeśli samochód nie jest w 100% sprawny. Bo mogłoby się to niefajnie skończyć. A przy okazji, no stoimy w tej Sariselce, na tym wzgórzu. Zobaczymy, może się chociaż uda jakąś fajną zorzę dzisiaj zobaczyć, bo póki co niebo jest bezchmurne. A mieliśmy Wam pokazać przy okazji, jak się przygotowaliśmy na mrozy, więc tak, no przód mamy jeszcze zasłonięty po prostu zasłoną. Były jakieś stare zasłony w domu, zszyliśmy. A tutaj jest majstersztyk. Tu mamy matę uszytą na boczne drzwi, która no, na pewno nam nie zaszkodzi, a powinna dosyć pomóc. To co, obiadek? Tak, chyba tak. Dobra, uszy do góry. Byliśmy w 5, słownie 5 warsztatach samochodowych.
Nikt nam nie chciał pomóc. Nikt. Nikt nie ma czasu. Nie ma. Za tydzień, za 2 tygodnie. I to podobno normalne tam jest. Przygody. No dobrze, a gdzie jesteśmy w ogóle? Jesteśmy na wzgórzu Kaunispa. To jest dosyć popularne miejsce, tutaj koło Sariselki, z którego podobno bardzo ładnie widać zorze. Dzisiaj na razie jest 2,67 i chyba taki ma być ten indeks. No, przesuwa się to wszystko. Raz jest w tą stronę, raz jest w inną stronę. Tu jest taki duży kompleks narciarski. A my sobie stoimy tutaj. No, wygląda na to, że będziemy tylko my. Jest restauracja, przyjeżdżają autokary, więc nie wiem, czy jakiejś zorzy nie będzie. No ja idę zobaczyć, jak wygląda sytuacja zorzowa. Dzień dobry, Dobry. Rześko. Bardzo. Jesteśmy na wzgórzu Kaunispa nad Sariselką. Wstaje nowy dzień. Jest godzina gdzieś około 9. Spaliśmy tutaj na wzgórzu. Było rzeźko, nawet w środku. Około 15 stopni. Termometr nam na zewnątrz pokazuje 15 stopni minus. Ale to nie jest prawda. To nie może być. 20. Zobaczymy, może tutaj przy tej restauracji jest jakiś termometr na zewnątrz. Nie widziałam. Aha. Zobaczymy, co nam dzisiaj dzień przyniesie. Jak nas powita, jeszcze samochodu nie ruszaliśmy. No jest czarownie. Jest przepięknie, jest zjawiskowo. Arktyka zimą jest przepiękna. Sprawdzaliśmy, chcieliśmy pojechać do takiego hotelu lodowego, ale tam ma być dzisiaj minus 25, 5. jutro minus 28, w okolicach minus 30, więc nie ryzykujemy. A nie to, że nam zimno, bo jesteśmy przygotowani. No tak, Tylko no, z samochodem. no z samochodem, ale chyba byśmy nawet już mieli też w środku dosyć chłodnawo, no bo tutaj, mówię, mieliśmy 15 stopni. Ale sobie i tak poprzykrywaliśmy. Tak, Mamy no tą więc, matę, coś tam kocem zakryliśmy. no nie, jest, Bo to jest w wiadomo, porządku. zawsze, choćby nie wiem jak samochód był przygotowany, to No, chyba jakieś tam oczywiście. są luki, szpary. Oczywiście. Natomiast ja nawet nie wszedłem do śpiwora do środka dzisiaj. No, Wczoraj to co przemarznięci byliśmy po tych naprawach różnych. no Mieliśmy dokładnie. cały czas auto otwarte, bo tam w drzwiach trzeba było grzebać. Tak, ale herbatka wieczorem, serial w łóżku. No dobrze, idziemy do auta i coś będziemy gdzieś jechać. Jeszcze nie wiemy do końca gdzie, jak. W sumie ta Jak nasza dojedziemy plaża to jest, to port nasz to jest w I, no właśnie. tak się w nazywa I, miejscowość I. Więc zobaczymy, czy tam będziemy Sylwestra Nowy Rok witać, czy nie. Fajne miejsce, sympatyczne, tam widzieliśmy Tak, tą fajne. bardzo ładną A tam zorzę. jest też drugi parking, latem tam spaliśmy, nie Tak. w porcie samym, tylko bo w porcie- na takim parkingu przygotowanym Tak, dla w kamperów. porcie jest, żeby nie stawać, żeby zostawić dla Ale jest tubylców. zima, więc... No, więc myślę, że nie będzie problemu. Dobrze, idziemy odgruzowywać samochód. Mamy nadzieję, że odpali, wszystko będzie dobrze i będziemy mogli ruszać dalej. No tak to jeszcze nie było od środka. Bardzo dużo dają te Osłonki. osłonki. Ten błąd wyskakuje, wiadomo, minus 38 pokazuje. No wiadomo. Odpalił, to najważniejsze. I że działa klimatyzacja. No, dzisiaj zobaczymy
słońce po ilu dniach? 25 ostatnio widzieliśmy. Tydzień nie widzieliśmy słońca. To prawda. Tęskniliśmy? No, zależy. No miało to swój urok. urok, tak. No wiadomo, no jak jest słońce, to więcej widać i można jakieś coś obejrzeć więcej. Ale było niesamowicie. Rozładował nam się karczer. No już mamy ściągaczkę. Choinki w czapkach śniegu. My też w czapkach i rękawiczkach, bo nie mamy ogrzewania w czasie jazdy. Nie wiem, czy to jest śmieszne, ale No, też można się się można z tego śmiać chyba. Śmiać, płakać. Więc dzisiaj zobaczymy słoneczko. Zobaczymy, ale cieplej chyba nie będzie. Panie. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i za tydzień zapraszamy na ostatni epizod tej naszej wyprawy. Opuścimy Arktykę, ale czy to oznacza, że zima już nas nie zaskoczy? I czy w końcu dowiemy się na 100%, co dolegało Frydwanowi? Odpowiedzi szukajcie właśnie w następnym odcinku. Do zobaczenia!